Michał, sprzęt lepszy od sąsiada przyjechał. Co to jest za bestia? Kurde, jelonek, słuchajcie. A historia jelonka sięga którego roku, Dawid? 1837. No właśnie, taki nijaki Mr. John Deere. Tak dokładnie. jest. Zaczynał tam od tych pługów. W sumie to pierwszy pług stworzył do orki ciężkiej gleby. Pług stalowy. Dokładnie, pierwszy stalowy, bo I to wcześniej... też stabilna, mocna, stalowa maszyna. Dokładnie, 6150R z 2014 roku, ale ta seria 6 powstała w 2011 roku. Czyli od 2011 roku. Dokładnie. Wersja M, wersja R, w zależności Dokładnie, od kto co zapotrzebowania klientów. Nie? Ale tych serii jest więcej, nie tylko 6. No właśnie, poczynając już od serii numer 1 tak Dokładnie. naprawdę, z Ile tam przeznaczeniem na komunalkę, koszenie, trawniki i tak dalej. Ale jak wiemy, serie rolnicze zaczynają się od numer 4 Dokładnie, 4, 5, 6, 7, 8, no i 9. i 9. Premiera największego ciągnika, no nawet No i- nie kołowego, Tak, gąsienicowego w sumie. gąsienicowego. Tak, Łamańca. Łamańca odbyła się w zeszłym roku w lutym. Ciągnik był na pokazach. RX 830. Ile tam jest kucy? O mocy maksymalnej 911 koni mechanicznych. No to już sporo. Rozrzutniki obornika i przyczepy Bergman. Niezawodność i wysoka jakość wykonania. Ale seria 6 ciągników John Deere to najbardziej popularna i ciesząca się zainteresowaniem wśród rolników. Takich rolników o średniej wielkości tak. gospodarstwa i tych większych też, bo ten zakres mocowy jest spory. Ale co my dzisiaj z tym ciągnikiem będziemy robić? Bo on nie przyjechał tutaj, żeby stać. No nie, przeprowadzimy kilka ciekawych testów na nim. Zobaczymy, jak utrzymują się te parametry już po kilku, a w zasadzie kilkunastoletnim użytkowaniu. Ale my będziemy badać siłę uciągu, a tutaj najważniejsze są opony. Z przodu mamy opony Maxam 540 na 65 R28. A na tyle? A na tyle marka Pirelli. Bardzo szerokie lacze, 650 na 65 na 38. Są to duże, solidne, przede wszystkim markowe laczki. To czas na testy, Michał, nie zanudzajmy. Co robimy pierwsze? Myślę, że przejdźmy do testu uciągu, siły uciągu, bo to jest przecież chyba jeden z bardziej istotnych parametrów dla użytkownika. To czas do przejścia do jednego z najciekawszych parametrów, najciekawszy test, czyli test uciągu. Oczywiście test uciągu robimy w tych samych idealnych warunkach. Podłoże musi być nawierzchnia czysta, sucha, wyzmiatana. Jest to kostka brukowa. Zacznijmy od testu 2×4. Dawidzie, czy Ty jesteś... Powoli i gotów. Nawet nie powoli. Ja cały czas. Dawidzie, przeprowadźmy zatem Ciągu jelonka z zapędem 2×4. To startuje. Dawaj, zobaczymy co jelonek potrafi. ogumienie tutaj 650 na 65 R38 na tyle. I co? Widzimy dwa pełne obroty, ciśnienie 1,6 bara, co jest istotne. Czy coś tam odczuwasz? Pełna cisza u mnie. Czyli warunki komfortowe. Tak jakby to wskazywało na jelonka. Przez te szyby to nawet klimatyzacja? Chciałem włączyć jak słoneczko świeci. Lubimy komfortowe warunki pracy. Były już... Dwa obroty koła, Michale. Tak, już wykonaliśmy. Dwa pełne obroty koła. Co jest mega istotną tutaj kwestią, jeśli chodzi o profesjonalne wykonanie tego testu. Jak tam, Michale, jaki wynik? Właśnie, wyniki były tutaj różne. Natomiast uśredniając tak naprawdę, siła uciągu naszego Jalonka wyniosła 3700 kg, a to jest bardzo dobry wynik. Ciągniki Arbos i Aupax to ciągniki rolnicze gotowe pod rolnictwo 4.0. Nasz test powtórzymy, Dawidzie. Tylko teraz możliwością napędu 4×4. No to działa. To jak jesteś gotów, to do roboty. Przypominająco, ciśnienie w ogumieniu wyregulowane we wszystkich kołach i 1,6 bara. Uwaga, jadę. Startuj!
Tradycyjne 2 pełne obroty koła, które dostarczą nam idealnego parametru, idealnego wyniku testu siły uciągu. Ciśnienie w ogumieniu identyczne we wszystkich kołach, 1,6 bara. Minęły już 2 pełne obroty koła? Tak, Dawidzie, właśnie minęły 2 pełne obroty. To dostarczyło nam dokładnego parametru. I co ten jelonek potrafi? Jelonek uciągnął 5,3 tony. No to sporo. sporo, to dobry wynik. Im prędzej przechodzimy do kolejnego testu, czyli siły udźwigu tylnego tuza. Dawidzie, czas na kolejne wyzwanie dla naszego jelonka. A mianowicie będzie to sprawdzenie siły udźwigu. Tuza. Ja jestem gotów do tego zadania. Zatem zobaczmy, co te cięgna Napędzane przez 2 olbrzymie siłowniki potrafią. No to jedziemy. czy ta belka oby da radę. Nie wyrwij tej wagi. Daj mu na maksa, niech wydajna hydraulika pokaże, co potrafi. Parametry lecą do przodu, lecą, grubo ponad 6 ton, a mianowicie przekraczamy nawet 6500 kg udźwigu. Nie patrzmy w literaturę, ile ten ciągnik może ważyć. Sprawdźmy to. Ile to tak naprawdę waży? To jedziemy do... Idziemy do firmy Ekogóra. Dokładnie i tam przetestujemy, sprawdzimy dokładnie, ile nasz jelonek waży. Zbadamy za chwilkę jakże istotny parametr, który jest przyczynkiem tak naprawdę do walorów użytkowych ciągnika, a mianowicie sprawdzimy, ile nasz jelonek waży. Nie będziemy zawierzać temu, co pisze katalog. Dawidzie, wjeżdżaj na wagę, sprawdźmy, ile też waży ciągnik wraz z operatorem. Operator pewnie po obiedzie, ale odliczymy te parę kilogramów. Startuj na wagę. Wjeżdżaj i sprawdzimy, ile ten dorodny jeleń serii 6000 waży. Ja już obiad zjadłem, więc jestem gotowy. No to dociążysz go, a wiadomo, że parametr wagi ma wpływ na wiele innych walorów użytkowych ciągnika. Dawidzie, tak jak widzimy, Waga nie chce kłamać, cyfry nie chcą kłamać. waga to 7800 kg wraz z obiedzonym operatorem. Czas nas goni, mimo pięknej pogody. Wejdźmy i zbadajmy kolejny parametr, a mianowicie promień tudzież średnica skrętu. To jedziemy. Parametr skrętu może w dużych ciągnikach nie jest aż tak istotny. Jest on zdecydowanie bardziej ważny, bardziej istotny w ciągnikach mniejszych, takie, które wykorzystujemy w obrębie gospodarstw. Dawid wykona nam kilka kółek z napędem 2×4 i zobaczymy faktycznie, jak ten parametr wygląda i jak on się kształtuje. Tam masz, Michale. Średnica skrętu to 13,5 metra. Test hałasu. Sprawdźmy go zatem. Uzyskamy prędkość 7,5 km na godzinę przy maksymalnych obrotach silnika. Tak też musimy dobrać przełożenie. Dawidzie, Jak ty tam w tych komfortowych warunkach, w tej komfortowej kabinie? No u mnie jest na razie cichutko. Zatem przeprowadźmy test hałasu, test głośności w kabinie i jak to faktycznie wyjdzie w znanym, legendarnym jelonku serii 6000. Startuj zatem, startuj! I jak to tam wygląda? I jak to wychodzi?
Jak mówisz, to mamy 80 decybeli, a jak nie mówisz, to mamy 70. To znaczy, że trochę przygłośno mówię, co? A tak całkiem serio, to mamy 70 decybeli. Całkiem nieźle, naprawdę. To już są komfortowe warunki pracy. Teraz zrobimy inny test, a mianowicie test prędkości. Dawidzie, czy się słyszymy? Tak, słyszymy? Myślę, że to już jest ten moment, abyśmy mogli przeprowadzić test prędkości. Pędzę, Michale, jestem już na właściwym odcinku asfaltu. Powiedz mi, jak dzisiejsze warunki, jak parametry, jak warunki asfaltowe, jak warunki pogodowe? 38 km na godzinę, 39 przez chwilę miałem. A podpowiedz, jaką przekładnię my tam mamy zamontowaną, bo tego nie wspominaliśmy. A ja jadę w pełnym automacie, mamy przekładnię Autopower. Już się widzimy jak mgniesz, widzimy cię jak... Jak wiesz, i właśnie tutaj powtarzamy to, że parametr prędkości jest równie istotny jak parametr uciągu, siły uciągu dla ciągnika, ponieważ ciągnik również bardzo często jest wykorzystywany do kwestii transportowych. 39 km na godzinę, maksymalna prędkość, Michał. To dokonamy przedostatniego testu na tym ciągniku, a mianowicie, pamiętasz jaki to? No powiedz, bo nie pamiętam. A no właśnie, już ci mówię, zobaczymy, czy tych koni przez te lata coś ubyło w tym ciągniku. Hamujemy silnik na naszej hamowni i zobaczymy, ile tych kucyków w tym jelonku zostało i jak wygląda tutaj moment obrotowy. To idealnie, bo mamy ciągnik. Rozgrzane. No to będą miarodajne wyniki. Śmigajmy zatem. Tak jak obiecaliśmy, pokażemy, ile ciągnik ma faktycznie tych koni, ile tych koni mu zostało już po kilkunastu latach pracy i przepracowanych ponad 9000 motogodzin. I przeprowadzamy proces zhamowywania silnika, czyli sprawdzenia de facto, jak wygląda moc ciągnika na wałku WOM. Słyszymy, spadają nam obroty silnika. Oczywiście startowaliśmy od 2000 obrotów silnika i 540 obrotów na wałku WOM. No powiem tak, widać, że te konie są solidne, nie uciekły przez te lata, nie uciekły te konie, ponieważ jak widzimy wskazujący parametr mówi nam o ponad 150 koniach mechanicznych. SOP przy ciągniku, który przepracował już ponad 9000 motogodzin, no ma 11 lat. To naprawdę pełen szacun. Zresztą fascynaci, fanatycy i wielbiciele John Deere'a mówią, że ten ciągnik jest niezniszczalny. Po tym, co tutaj zobaczyliśmy, faktycznie chyba tak jest. Hamownia jeszcze gorąca, Michał. Jeszcze gorąca, ciągnik zhamowany, wałek widzę nie ukręcił się. Ile tych kucyków tu wyszło? Aż 158,2 konia mechanicznego O kurczę. i blisko 700 Nm, jeśli chodzi o moment obrotowy. To jedziemy teraz na przeciąganie liny. Jedźmy, poszarpmy się. Pielenie pielnikiem carré to dobra praktyka, która zwalcza chwasty i wzmacnia glebę. To co, robimy najpierw 4x4? Tak, panowie, 4x4. Zaczynamy. Już nie mogę się doczekać tego starcia. No to panowie, 4x4 zaczynamy. 3, 2, 1, start! Trzy, dwa, jeden, start! Mówiłem, Michał, że nie ma szans. No trudno. Jednak kontynent, z którego pochodzi Jelonek, jest zwycięzcą tegoż starcia. No to 2x4, Michał? Może jednak uda mi się tutaj przy parametrze, przy napędach 2x4 zwyciężyć z Tobą. Spróbuj szczęścia. No przecież te kontynenty, te gospodarki konkurują ze sobą dość ostro. My też spróbujmy. Artur, odliczaj. W takim razie 2x4 zaczynamy. 3,
Wow, tego się nikt nie spodziewał, co się dokonało. Trzy, 2, 1, start! A czy co, coś było nie tak? No ja nie wiem, mi się wydawało, że tam u ciebie coś przód ciągnął. Ale wiesz co? Wiesz co, ja nie wiem, czy nie był przód mimo wszystko włączony w wersji auto. To mi się podoba. Ja tylko poproszę komisję o sprawdzenie twoich napędów. 2 na 4, zaczynamy. 3, 2, 1, start! Trzy, 2, 1, start! To co, Michale? Koniec tej roboty. Koniec, nie udało mi się. Ale trochę tam próbowałeś pokombinować. Próbowałem. I czemu tak zrobiłeś? Nie wolno tak robić. Jak nie wolno robić? To był czysty przypadek. Czysty przypadek? Czysty przypadek, ponieważ mamy 3 funkcje. Załączona przednia oś, wyłączona przednia oś i załączona, ale w W automacie. automacie, czyli gdzieś tam na uwrociach i tak dalej to się rozwija. Dokładnie. Niestety, jak wykonywaliśmy tutaj tą próbę przeciągania, no to załączyła się wersja automatyczna. Automatyczna. I stąd też się przeciągnąłem. Ona się sama nie załączyła, to ty ją kliknąłeś. Ja wiem. Tam przemilcz. Ale coś tam krzyczałeś, że za mojego John Deere'a byś miał 5 twoich arbosów. To prawda. Właśnie, bo pytanie, ile taki John Deere na dzisiaj, w takiej wersji premium, Ale czyli tam doposażony, sobie ile to może pogooglowałem kosztować? trochę, skonfigurowałem, to plus minus 1 200 000 wyszło. A nawet i więcej być może by się udało. Jasny gwint, sporo. Za 150 koni. A tu prawie 150 koni i co? Nie prawie, ale 5 razy mniej. Czyli co? 5 arbosów chyba by przeciągło, nie? Myślę, że 1,5 arbosa Dałoby pozwoliłoby sobie swobodnie, dałoby radę. Różnica w koniach tak naprawdę niezbyt wielka między jednym a drugim. No 20 koni, Michale, to prawie tyle co Escort ostatnio. To wcale nie jest tak mało. A widzisz, fajne porównanie tutaj przytoczyłeś. A 20 koni to około 7% między jednym a drugim. No więc właśnie. John Deere, którym jeździłem, 9000 motogodzin, 2014 rocznik. Ponad 10 lat. Sporo, nie? Arbos, nówka sztuka, 0 motogodzin. 0 motogodzin. Ale, 5-krotnie tańszy sprzęt. no jaka gwarancja? 7 lat, bez limitu motogodzin. Czyli co, jak nakręcimy tak samo jak 9000 godzin w John Deere'ku, to też będzie ta gwarancja obowiązywać? Cały czas będzie obowiązywać, No to nieźle. aby się zmieścić w ciągu 7 lat. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.